Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak sobie zrobić spódnicę na lato, oczywiście też na wiosnę. Spódnica ma tak naprawdę dwa wzory, więc możecie je dowolnie zamieniać, w zależności od tego, czy chcecie, żeby spódnica była długa, czy krótka. Naprawdę możecie stworzyć własny projekt, wykorzystując dokładnie te dwa wzory. Pierwszy wzór jest to wzór bardzo mało prześwitujący, wręcz nawet jak wkładam rękę, to nie widać ręki. Natomiast jeśli rozszerzę, to rzeczywiście gdzieś rączka prześwituje, ale z reguły robimy spódniczkę luźną, więc ona w taki sposób będzie leżała, nie będzie prześwitywała, więc żadna halka ani podszewka nie jest potrzebna. Tak jak widzicie, spódniczka jest na gumce, od razu wszywana, robimy ją od góry, więc bardzo wygodnie się pracuje, ponieważ na bieżąco robimy sobie wysokość naszej spódnicy. No i na bieżąco też oczywiście łapiemy tyle gumki, ile potrzebujemy. Spódnica jest robiona dookoła, bez szwów, więc tak naprawdę można ją potraktować jako dwustronna. Jedynym miejscem, w którym u mnie akurat jest widoczne, to jest zostawiona mała dziurka na gumkę, w razie czego gdybym potrzebowała ją zawęzić bądź też rozszerzyć, mam malutkie miejsce, żeby po prostu tą gumkę wyciągnąć, ale to nie jest konieczne. Ja Wam wszystko pokażę, jak to zrobić. Więc tak, to jest ta część główna, w której wykonujemy jeden wzór, nieprześwitujący. Następnie przechodzimy do tego drugiego wzoru. To jest wzór, który już jest troszeczkę bardziej prześwitujący. Taki właśnie wzorek od góry. Tak sposób to wygląda. I teraz Wy możecie dowolnie zamieniać te wzory. To znaczy, u mnie ta część, ta cała spódniczka jest za kolano, natomiast ta spódniczka może być również zrobiona długa, do kostek. Jak najbardziej. Sami możecie zdecydować, ile będzie miała wysokości ta część. Na przykład może być w pewnym momencie tylko zakrywająca to, co musi zakryć. Natomiast od pewnego momentu zrobić sobie ją taką właśnie przewiewną, takim wzorkiem i do samych kostek pociągnąć. Bądź też stworzyć sobie właśnie tak jak ja tutaj i falbankę mniejszą bądź większą. Jak zaczniecie ją przerabiać, to zobaczycie, że bardzo łatwo i szybko się ją robi i sami możecie zadecydować ostatecznie, jak ona będzie wyglądała. Czy będzie długa, czy będzie krótka. Te dwa wzory jak najbardziej nadają się do tego, żeby po prostu samemu zadecydować, jak ostatecznie będzie wyglądała ta spódniczka. Dobrze, jeśli chodzi o włóczkę, użyłam włóczki od firmy Kokonki. Jest to włóczka ponownie Recoton. Lubię robić z tej włóczki, ponieważ jest to bawełna i nadaje się na wszelkiego rodzaju letnie robótki, ponieważ tak jak widzicie, te robótki są takie lejące, przewiewne, mięciutkie i są też lekkie. Na całą tą spódniczkę zużyłam 220 gramów, więc naprawdę jest bardzo leciutka. Miałam motek 1500 metrów, sporo mi zostało, trochę ponad połowę na pewno zużyłam. Ciężko mi tu oszacować gramowo, 220 gramów. Wydaje mi się, że taki motek 1000 metrów mógłby spokojnie wystarczyć. Oczywiście, jeśli chcecie, spódniczkę można też wykonać ombre, ponieważ robimy ją od góry, więc automatycznie te przejścia, te kolorki będzie bardzo łatwo zrobić i bardzo ładnie będzie widać, więc ja oczywiście Was zachęcam do tworzenia własnej spódnicy. Tą spódniczkę pokazuję Wam, wykonując z Wami próbkę w jaśniejszym kolorku, żebyście też mogli łatwo widzieć na ekranie, na filmie. Natomiast oczywiście kolory to już rzecz gustu, dobierzcie własne kolory. Ja chcę Wam tylko pokazać na przykład, jak wyglądałaby spódniczka w takim kolorze jasno-beżowym. Wydaje mi się, że też bardzo fajnie i można mieć takich spódnic tak naprawdę kilka, jedną krótszą, drugą dłuższą, jedną za kolano, jedną przed, w zależności od tego, czy po prostu lubicie chodzić w spódnicach. Spódnicę się naprawdę bardzo łatwo i przyjemnie zrobi. Do spódniczki oczywiście będziecie potrzebować gumki. Na początek musicie ją zakupić, ponieważ od razu zrobimy sobie tunel, zakładkę i wbudujemy sobie gumkę. Tak jak widzicie, u mnie wręcz nawet tego nie widać, jak to zostało zrobione. Spódniczka by mogła być również noszona na lewej stronie, ponieważ nigdzie nie ma szwów. Dobrze, jeszcze tylko szydełka. Z tego chyba wszystkiego nie wiem, czy mówiłam. Jeśli, słuchajcie, chodzi o szydełko i w ogóle o włóczkę, pamiętajcie, że jeżeli nie macie obecnie takich włóczek, możecie używać dowolnych włóczek. Po prostu dobierzcie odpowiednie szydełko, zróbcie próbkę i sprawdźcie, czy Wam po prostu odpowiada. Ja polecam robienie włóczek na lato bawełnianych, unikanie akrylu, ponieważ one są niestety sztuczne i może być w nich po prostu gorąco, ale jeżeli macie jakąś domieszkę bawełny, no to oczywiście na pewno będzie to lepsza
lepiej jak gdzieś pojawi się naturalne włókno. Tą część, gdzie mam nieprześwitującą, robię szydełkiem 2,75, ponieważ właśnie chcę, żeby był wzór bardziej ściśnięty, żeby nie miał dziurek, żeby nie miała żadnej podszewki. Natomiast tą drugą część robię ciut większym szydełkiem, 3 mm, po to, żeby raz rozszerzyła się tutaj i stworzyła mi się taka właśnie falbanka, a dwa, żeby właśnie wzór też szedł szybciej, żeby był taki luźniejszy, żeby był bardziej przewiewny. Oczywiście musicie dostosować szydełka do Waszej włóczki w zależności od tego, którą sobie wybierzecie. Ja Was serdecznie zapraszam i zachęcam, jeśli lubicie sukienki, spódnice, to ta na pewno jest prosta i szybko Wam pójdzie i kolejny ciuszek do szafy. Także serdecznie Was zapraszam. Ok, słuchajcie, spódniczkę zaczynamy robić od góry, więc będzie to bardzo wygodny projekt. Od razu mierzymy na sobie, czy odpowiada nam szerokość, a długość robimy na bieżąco. Na początek będzie Wam oczywiście też potrzebna gumka, więc już zadecydujcie, jaka to będzie gumka, jaka szeroka, czy węższa, czy szersza, ponieważ od razu wbudujemy sobie ją tutaj, tą górną część. Jest to projekt bezszwowy, robimy go dookoła, rzędy nie będą ze sobą łączone, więc będę pracowała w spirali. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie ma żadnych szwów i równocześnie można też tak naprawdę nosić ją dwustronnie, zarówno na prawej, jak i na lewej stronie. Wzór wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ciekawy. Jedyną rzeczą, która u mnie akurat jest widoczna, to jest delikatna, mała dziurka pozostawiona w tym miejscu, w razie czego, gdybym potrzebowała wymienić gumkę tutaj, ja może nie będę sobie jej tutaj tak bardzo rozszerzać, ale szydełkiem jestem w stanie zahaczyć gumkę i ją wyciągnąć i na przykład jeszcze bardziej zawęzić, bądź w ogóle wymienić i wstawić większą, dłuższą. To zależy właśnie od tego, czy po prostu dobrze wymierzycie sobie gumkę. Ja Wam od razu powiem, że na początku zrobiłam sobie ją za szeroką i dzięki temu, że zostawiłam dziurkę, mogłam ją jeszcze troszeczkę właśnie zszyć, zawęzić, więc warto taką dziurkę zostawić. Ja Wam oczywiście powiem, w którym momencie. Natomiast oczywiście na początek po prostu potrzebujecie gumkę. Zanim zaczniecie robić spódniczkę, trzeba oczywiście przerobić próbkę ze zwykłym w okrążeniach, ponieważ wzór robimy w okrążeniach, po to, aby odpowiednio dobrać liczbę oczek do Waszej spódniczki. Spódnica musi mieć taką szerokość, która jest najszerszą szerokością Waszą potrzebną do założenia spódniczy. Więc musicie zmierzyć sobie centymetrem siebie i sprawdzić, w którym miejscu macie najszerzej, nie wiem, czy na bioderkach na przykład, prawdopodobnie, sprawdzić, ile to jest centymetrów, czy będzie to 90, czy będzie to 100 i wtedy będziemy sobie po zrobieniu próbki wyliczać, ile tych oczek nabrać. Ja nie będę rozpisywać na rozmiary, ponieważ wiem, że możecie używać różnych włóczek, natomiast pokażę Wam po prostu, jak łatwo wyliczyć liczbę oczek. Na początku przerobię z Wami próbkę. Oczywiście na tej próbce pokażę Wam wszystko. Wszywanie gumki, robienie tego wzoru i robienie również tego wzoru. Wy natomiast sami decydujecie o tym, jak Wasza spódnica będzie długa, jak będzie szeroka, ile będzie wynosił centymetrów ten wzór mniej prześwitujący, a ile na przykład ten bardziej prześwitujący. Bo tak jak Wam powiedziałam na początku, ta spódniczka może być naprawdę bardzo długa, a kombinacje tych dwóch wzorów mogą być po prostu w dowolnym momencie zmieniane. Dobrze, więc na początek ja wezmę włóczkę trochę jaśniejszą, będzie lepiej widać. Pokażę Wam, jak będzie wyglądał wzór. Na początek przyda nam się znacznik, który później ewentualnie nie będzie aż tak potrzebny, ale wiadomo, na początku zawsze warto sobie to pierwsze oczko zaznaczyć. Robię tą samą włóczką, szydełkiem 2,75. Wy dobierzcie sobie szydełko do Waszej włóczki. Pamiętajcie, że ja chcę stworzyć wzór, który nie będzie prześwitywał, więc dlatego wzięłam sobie troszeczkę mniejsze szydełko niż zalecane. Robię sobie pętelkę podstawową i robimy oczka łańcuszka. Musi to być liczba parzysta. Pamiętajcie o tym, że ostateczna liczba oczek, która Wam wyjdzie z próbki, musi po prostu być liczbą parzystą. Więc mam pętelkę podstawową i nabiorę sobie na przykład 40 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mam nabrane już 40 oczek. Pamiętajcie, że robię próbkę. Wy również zróbcie sobie próbkę na przykład właśnie z 40 oczek. Im większa próbka, tym bardziej miarodajna. Więc tak, przechodzimy teraz do zrobienia pierwszego rzędu. Jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, możesz połączyć łańcuszek od razu, pamiętając, żeby był równy, żeby nigdzie nie był poskręcany. Można to zrobić. Ja natomiast wiem, że przy krótkim łańcuszku łatwo to zrobić, natomiast gdy mamy tą liczbę oczek bardzo dużą, a będziemy mieć, ponieważ jest to spódnica, to można łatwo się pomylić i te oczka nam się gubią, albo nawet łańcuszek nam się zakręca, więc ja pokażę Wam po prostu prostszą metodę, natomiast jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, możesz już łańcuszek swój połączyć. Dla osób, które robią tak jak ja, mam 40 oczek, teraz robię oczko brzegowe, które oczywiście będę pomijała, nie wliczam do wzoru, odwracam łańcuszek w taki sposób, żeby z tej strony widzieć tutaj taką tylną, środkową pętelkę. Pomijam pierwsze oczko, tutaj, drugie oczko to jest to, czyli odwracam łańcuszek i tak naprawdę widzę od razu to oczko, ponieważ to jest już zaciśnięte. To pierwsze oczko jest tylko oczkiem brzegowym. I robię półsłupek nawijany, czyli robię narzut, wbijam się w drugie oczko od łańcuszka, przekładam pod, pobieram włóczkę i przekładam przez 3 pętelki. Tutaj sobie zaznaczę to pierwsze oczko. Ważne, żebyście również sobie je zaznaczyli. I dalej wykonuję to samo. Czyli po kolei w każdą pętelkę środkową wbijam się, przekładam włóczkę, pobieram i przekładam przez 3. Wykonuję półsłupki z narzutem, bądź półsłupki nawijane. To samo. I zobaczcie, cały czas wbijamy się dokładnie w ostatnią pętelkę tylną tego łańcuszka, przerabiając półsłupki nawijane. I tak przerobię sobie do końca. Mam tutaj jeszcze ostatnie oczko do zrobienia. Upewnijcie się, że przerobiliście wszystkie oczka. Policzcie sobie te półsłupki, ile ich macie. Po prostu zaczynając od tego liczymy i sprawdzamy, czy mamy tyle, ile powinniśmy. Ja powinnam mieć 40 i mam 40. Następnie zamykamy w tym momencie okrążenia, czyli układamy sobie w taki sposób nasz łańcuszek, żeby ta końcówka spotkała się z naszym początkiem. Czyli tak, żeby przód tutaj, gdzie przerabialiśmy, był tutaj na zewnątrz, natomiast wzór na lewej stronie idzie do środka. Oczywiście jest to mały łańcuszek, więc u mnie łatwo Wam pokazać, natomiast przy większym właśnie patrzcie, czy on się po prostu gdzieś Wam w ten sposób nie zakręcił. Jeśli tak, to trzeba wyprostować, łańcuszek musi iść prosto. I teraz, dzięki temu, że zaznaczyłam oczko, wbijam się w pierwsze oczko, tutaj całe oczko, przekładam włóczkę pod tym oczkiem i od razu również przekładam tutaj. I mam połączony wzór. Jeśli robiliście łańcuszek, który od razu przerobiliście, jesteście prawdopodobnie teraz w tym miejscu, w którym po prostu zaczynacie tak jak ja, czyli po połączeniu, tak? Teraz mamy tutaj oczko łączeniowe, to, i mamy oczko, które było z poprzedniego wzoru, tutaj. I ja zaznaczam sobie ostatnie oczko tutaj, natomiast to jest moje oczko łączeniowe. I tutaj zobaczcie, oczko łączeniowe to jest dokładnie też to samo, co jest tutaj. One są takie jak gdyby dwa w jednym. I teraz od razu robię sobie półsłupek w tylną tutaj pętelkę. Zobaczcie tutaj. To będzie ta tylna pętelka. Czyli robię narzut, bijam się w tylną pętelkę, przekładam przez tylną i robię półsłupek nawijany. Można jeszcze sobie go zaznaczyć, żebyście mieli pewność, które to jest oczko. Natomiast w środku mamy tylko oczko łączeniowe. I dalej wykonujemy półsłupki nawijane, ale właśnie wbijane w tylną tylko pętelkę i dzięki temu powstaje nam dokładnie ten wzór, który widzieliście na spódnicy. Czyli tak naprawdę bardzo prosty wzór, tylko trzeba pamiętać, aby wbić się w tylną pętelkę łańcuszka.
Po czym poznać? Po tym, że właśnie tworzy nam się tutaj ten ślaczek. I to będzie pierwszy wzór, który jest wzorem głównym, nieprześwitującym. Więc tak naprawdę bardzo prosty wzór i bardzo przyjemnie się go robi. Przerabiam tak dookoła. Cały czas wbijam się w tylko tą tutaj pętelkę. Przerabiam do tego momentu. Ok, przerobiłam sobie całe okrążenie. Jestem w ostatnim oczku. Tutaj wypinam sobie ten znacznik. On mi nie będzie potrzebny, natomiast znaczył mi tylko oczko, żebym wiedziała, które to jest. Przerabiam jako tutaj ostatnie oczko. Też w tylną pętelkę. Natomiast tutaj to małe oczko pomijam. To oczko łączeniowe pomijam i od razu przechodzę już do pierwszego oczka. Zobaczcie. Czyli nie robię już ponownie łączenia rzędów, tylko w tym momencie przeszliśmy do zrobienia przepraszam, ciągu dalszego wzoru, czyli pracujemy już ślimakiem, czyli w spirali. Tylko pierwszy rząd był łączeniowy. Cały czas tak samo. Jeśli chodzi tutaj o tą część, ona będzie zakryta. Tego w ogóle nie będziecie widać, natomiast wzór będzie się zaciśniał i tego też nie będziecie widać, ponieważ to będzie w środku. Natomiast ja chcę Wam tutaj jeszcze pokazać, że cały czas wbijam się w tylną pętelkę, przerabiam półsłupki nawijane. Ok. Teraz, żeby sobie połączyć tą tutaj część, wbijam się w ostatnie oczko tutaj. Zobaczcie. Tą włóczkę przekładam pod tym oczkiem i robię oczko ścisłe, zaciskam. Tego łączenia nie będzie widać, ale po to, żeby po prostu nam tak nie latało, warto sobie ściaśnić tą robótkę. Ok, słuchajcie. W taki sposób przerabiamy kilka centymetrów. Dosłownie tyle, ile potrzebujecie na gumkę, ale żeby ją zakryć. Czyli musi nam się w połowie w ten sposób zmieścić w takim tunelu ta gumeczka. Więc ja muszę przerobić kilka takich rzędów i dokładnie pokażę Wam, jak to wygląda. Więc po przerobieniu zaraz do Was wracam. Ok, przerobiłam sobie jakąś wysokość tego wzoru, żeby Wam teraz pokazać, jak będziemy tworzyć tutaj zakładkę na gumkę, ale zanim to zrobimy, to pokażę Wam właśnie teraz, jak zwymiarować sobie liczbę oczek do szerokości potrzebnej do Waszej spódnicy. Pamiętajcie, że potrzebujecie obwód Waszej spódnicy. Ja natomiast zrobię to na płasko, czyli tak, miałam tutaj w obwodzie 40 oczek, czyli powiedzmy na połowę wchodzi 20 oczek, więc zmierzę po prostu połowę. Czyli tak, przyłożę sobie centymetr i sprawdzę, ile te 20 oczek zajmują centymetrów. Czyli u mnie, zobaczcie, te 20 oczek zajmuje 8 centymetrów. Więc rozpisuję to właśnie w taki sposób. 20 oczek, mam nadzieję, że to widać. Mam pisaka, to będzie widać. Zobaczcie, 20 oczek, tak, zajęło mi 8 centymetrów. Teraz pod centymetrami zapisujemy centymetry, tyle, ile potrzebujecie w obwodzie Waszej sukienki, spódnicy w najszerszym miejscu, czyli to, co Wam powiedziałam. Bierzcie centymetr do ręki, mierzcie się, sprawdzajcie, tak, żeby ta spódniczka też była luźna, żeby nie była zbyt opięta, no chyba, że Wy chcecie, żeby była bardziej do ciała. I sprawdzamy tą ilość tych centymetrów. No powiedzmy, że na przykład ja chcę tutaj, żeby było 90 centymetrów w najszerszym miejscu, więc zapisuję 90. Więc oczywiście moją szukaną jest liczba oczek. Teraz korzystając z matematyki mnożymy ze sobą te dwie wielkości, czyli 20 razy 90, następnie dzielimy przez tą jedną, którą tutaj mamy. I powinien Wam wyjść wynik. Ja sobie tutaj pożyczyłam od dzieci kalkulator, żeby dokładnie Wam pokazać, jak ja to zrobię. Czyli 20 razy 90 to jest 1800. Podzielę sobie przez 8. Akurat mi wyszło równo, ale nie zawsze się zdarza, że wychodzi równo.
Wyszło mi, słuchajcie, 225. Czasami wychodzi coś po przecinku, ale i tak nie mogę mieć tej piątki, ponieważ muszę mieć liczbę parzystą, więc muszę zrobić 226 bądź 224. O tym pamiętajcie, że to musi być liczba parzysta. Tak można mniej więcej sobie to zwymiarować. Ja zawsze z tego korzystam i w miarę mi się to sprawdza. Wiadomo, że na bieżąco najlepiej mierzyć i jeszcze sprawdzać i upewniać się, czy spódniczka też nie robi się zbyt wąska, ponieważ wzór może mieć taką tendencję do zawężania się, aczkolwiek u mnie ta metoda się sprawdziła. Ok, przechodzimy teraz dalej. Robimy teraz tą zakładkę na gumkę. Musicie sobie zrobić taką wysokość tej zakładki, która pozwoli Wam zmieścić gumkę. Czyli zobaczcie, kończymy w tej samej linii, co zaczęliśmy tutaj. Następnie składamy sobie to na pół w taki sposób, ja sobie wyciągnę trochę to oczko, w taki sposób, że tu mamy przód, do środka wkładamy sobie tutaj tą część, tak, zobaczcie, mniej więcej to będzie tak wyglądało, czyli tu dalej jest nasza góra, natomiast ona się ma spotkać tutaj z tym dołem, tak? W taki sposób, że łańcuszek ten dolny jest tutaj, a ten górny jest tutaj. No i co? Zobaczcie. Będziemy sobie teraz dokładnie wbudowywać w ten tunel, tą zakładkę. I teraz tak, zobaczcie, tą gumkę. Ta zakładka tutaj i ten tunel na tą gumkę nie może być zbyt szeroki, żeby ta gumeczka się Wam nie przekrzywiała w trakcie noszenia. Bo jeżeli tunel będzie zbyt długi, no to gumka będzie miała więcej luzu, więc ona się po prostu będzie Wam niestety przekręcała. Zaczynam w taki sposób, że zostawiam sobie tutaj taki dłuższy kawałek na razie, żeby mi oczywiście nie uciekła gumka i od razu będę sobie tutaj zamykała te okrążenia. I robimy w taki sposób, że oczywiście pracuję dalej na półsłupkach, tutaj pracuję oczywiście na tej tylnej pętelce, natomiast tutaj z tyłu wybieram sobie całe oczko. Najlepiej sobie zacząć od miejsca, w którym jest całe oczko, tutaj, żebyście byli pewni, że po prostu przerabiacie oczko. I zamykam w taki sposób. Cały czas teraz będziemy pracować tylko na tym tunelu, czyli tak, tutaj, żeby była kontynuacja wzoru, robię w tylną pętelkę, natomiast tutaj wybieram całą pętelkę, całą z tej strony, tak? Czyli po kolei zamykam okrążenie. Zobaczcie, gumka już jest w środku. Oj, tutaj mi zeszło coś. Jeszcze raz. Oczywiście gumkę można sobie później przeciągnąć, na przykład na agrafce, stara metoda, ale no jest mi tutaj wygodniej ją wsadzić do środka, dlatego też zanim utniecie odpowiednią ilość gumki, nie ucinajcie od razu tyle, ile potrzebujecie, zostawcie dłuższy kawałek, dopiero na końcu sobie przytnijcie tyle, ile będzie trzeba, więc ja po prostu polecam na luźno, bez na razie żadnego ściągania tej gumki, po prostu włożyć do tunelu i sobie ją zszyć. Zobaczcie, oczko po oczku, starajmy się nie pominąć żadnego oczka tutaj z tyłu, bo wtedy Wam wejdzie nierówno. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mamy tyle samo oczek, więc powinnyśmy po prostu skończyć w równym tutaj momencie. I zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Układam sobie gumkę cały czas i przerabiam sobie dookoła. Tutaj tylna, tutaj cała. I po zamknięciu zobaczcie, że tak naprawdę w ogóle nie widać, gdzie był ten szef. To bo wszystko bardzo ładnie wygląda, dlatego mówię, że spódnica może być dwustronna. Robię sobie, słuchajcie, tak dookoła, do pewnego momentu, aż dojdę mniej więcej tutaj. Czyli zamknę sobie to okrążenie. I zobaczcie, jestem już prawie tutaj na końcu, czyli zrobiłam sobie dookoła, zszyte mam ten łańcuszek, natomiast ja robię próbkę i mam już mało tej gumeczki tutaj, więc u mnie to może troszeczkę tak inaczej wygląda niż powinno, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, nie obcinajcie na początku zbyt dużą ilość, zbyt małą ilość tej gumki, ponieważ lepiej Wam będzie, gdy te końce właśnie będą z
tej strony dłuższe, żeby Wam nie uciekł. Oczywiście w trakcie robienia można sobie je zaczepić agrafką, żeby Wam nie uciekł. No i teraz tak, zobaczcie. Ja tutaj mam oczko, które mi się oczywiście poplątało. Ja tutaj zostawiłam sobie dziurkę, żeby w razie czego jeszcze tą gumkę odpowiednio dopasować. Natomiast Wy w tym momencie musicie ubrać na siebie ten paseczek, odpowiednio gumeczkę zaciągnąć i przyszyć w takim miejscu tutaj, ile Wam odpowiada. U mnie to nie wygląda tutaj na tej małej próbce dobrze, ale tak mniej więcej na właśnie większej próbce bardziej się tą gumeczkę można zawęzić i ona wtedy zrobi Wam właśnie tutaj w tym tunelu takie zmarszczenia, delikatne zmarszczenia, w zależności od tego, jaką szeroką zrobiliście sobie spódniczkę, bądź też właśnie jak tutaj bardzo sobie potrzebujecie zawęzić. Ponieważ u mnie jest to próbka, ja tego nie będę tutaj robiła, natomiast oczywiście albo igłą, albo na maszynie, jeśli macie, trzeba sobie tutaj przejechać i przeszyć kilka razy, porządnie zabezpieczyć, żeby Wam się gumka nie pękła, nie spruła, o tak powiem. Natomiast ja tutaj prowizorycznie na razie zepnę sobie tutaj ze sobą te dwa końce, ponieważ nie chcę tutaj zszywać tej części, bo to jest malutka część i nie będę traciła na to tutaj czasu. Zobaczcie, jeśli macie już zszytą gumeczkę, chowamy sobie tutaj wszystko do środka w taki sposób. Również tą włóczkę tutaj trzeba sobie schować do środka. To jest taka praca, może powiedzmy mało wygodna, ale przez ten etap, jak już przejdziemy, to naprawdę będzie się fajnie pracowało. Czyli wszystko chowamy do środka. I jeżeli jesteście pewni, że dobrze zawęziliście sobie ten paseczek, to można całkowicie zamknąć to okrążenie. Ale ja doradzam nie zamykać do końca i zostawić sobie dziurkę, w razie czego gdyby po prostu trzeba było zawęzić sukieneczkę, czy też właśnie wymienić gumkę, bo na przykład pęknie, no różnie się zdarza. Ja tutaj nie zawężam tej gumeczki, jest to tylko próbka, więc chcę Wam pokazać, jak to zrobić. Ok, zobaczcie, taka mała dziurka wystarczyła, żeby ona przeszła, więc taką małą można zostawić, dosłownie na 2-3 oczka. Jeżeli nie chcecie zamykać okrążenia, to po prostu już ostatnie 3 oczka przerabiam bez tego drugiego, bez tego ostatniego z tyłu, tak? Czyli tutaj już po prostu robię sobie sam przód. On się za chwilkę ładnie tutaj ułoży, być może na początku w taki sposób. Natomiast tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jaką macie szeroką gumkę. Jeżeli macie wąską gumkę, to naprawdę nie musi być dużo zostawione. Jeżeli macie szerszą gumkę, no to wiadomo, ta ilość tutaj musi być tych oczek odpowiednio zostawiona, taka, żeby Wam po prostu można było jeszcze gumeczkę wyciągnąć. I teraz zobaczcie, pracujemy już tylko cały czas na tym łańcuszku, którym tutaj zrobiliśmy po zamknięciu, cały czas wykonując ten sam wzór w tylną pętelkę. Tu się po prostu już nic nie zmienia. Mamy ładnie wbudowaną gumeczkę. Warto sobie, tak jak mówię, przerobić taki tunel niezbyt szeroki, żeby ta gumeczka nie miała prawa nam się przekrzywić i ewentualnie zostawić małą dziurkę na jakiekolwiek zmiany. Bądź jeżeli jesteście pewni, że się tam nic nie wydarzy, to można całkowicie zamknąć okrążenie. No i słuchajcie, no teraz prosta sprawa, budujemy sobie wysokość naszej spódnicy, dalej ten sam główny wzór, więc Wy decydujecie, jaki długi ma być ten wzór, jaka długa ma być ta spódnica, do którego momentu ma być część zakrywająca, od którego momentu można sobie pozwolić na większe prześwitywanie. Ja chcę tutaj z Wami przerobić to okrążenie, żeby Wam pokazać, jak to płynnie wszystko przechodzi. Oczywiście u mnie tutaj czasami wystają jakieś niteczki, ale tak to czasami bywa, że jak coś chcę pokazać, to zazwyczaj gdzieś mi się coś nie udaje. I zobaczcie, cały czas tak samo buduję sobie już wysokość spódnicy. Teraz po zrobieniu zwłaszcza tego rzędu
już tych kilku rzędów na spokojnie można ubrać spódnicę, zmierzyć, sprawdzić jak leży ta gumka, w zasadzie nie spódnica, i podjąć jeszcze decyzję odpowiednio wcześniej, czy zamykamy całkowicie, czy nie. Zobaczcie, pracuję cały czas dookoła tym okrążeniem, gumka w środku, prawie w ogóle nie widać, że jest w środku, i wykonujemy sobie dokładnie tą część tutaj. Tak to będzie wyglądało. U mnie ta część ma tutaj bodajże chyba 35 cm. Jakoś tak, 35 do 36 cm. Wy natomiast oczywiście możecie zrobić tą część krótszą, dłuższą. Wszystko zależy od tego, jak ostatecznie ma wyglądać Wasza spódniczka. Ja przerobię sobie dosłownie kilka rzędów. Nie chcę robić tutaj spódnicy drugiej na lalkę, żeby Wam pokazać, jak zrobić ten wzór. Więc zaraz do Was wracam. Ok, przerobiłam sobie kilka rzędów. Tak jak mówię, chcę Wam tylko pokazać wzorek. Oczywiście Wy decydujecie o długości, ile ma być takich rzędów. Kończymy mniej więcej w tej samej linii, gdzie mieliśmy tą dziurę, cały czas pilnując tej liczby właśnie okrążeń, żeby mniej więcej się zgadzała. Mi tutaj wystaje agrafka, ja nie zszywałam gumki, więc akurat ona mi mówi, gdzie jest tutaj koniec tego rzędu, tak? Tutaj mniej więcej właśnie, o, tak tutaj to wygląda. I teraz przechodzimy do tego drugiego wzoru. Żeby wykonać ten drugi wzór, można sobie wziąć większe szydełko, 3 mm. Dlatego, że dzięki temu powstaną nam takie falowania tutaj. Tak jak pewnie widzieliście u mnie na spódnicy, widać, że ta część jest szersza, jest luźniejsza i dzięki temu jest taka delikatna fala. Jeśli właśnie chcecie mieć taką falbankę, falowanie, to zachęcam po prostu zwiększyć szydełko. Jeśli nie, możecie pozostać przy tym, przy którym byliście. Ok, zaczynamy sobie w dowolnym miejscu, czyli tutaj mniej więcej w tej samej linii. I będziemy wykonywać teraz inny wzór, inny ściek. Niestety nie wiem, jak się nazywa ten ściek, więc po prostu pokażę Wam, jak go robimy. Nabieramy sobie włóczkę na szydełko, wbijamy się w całe oczko, czyli w kolejne oczko, które byśmy przerabiali, czyli już nie tylną pętelkę, tylko w całe oczko. Przekładam pod całym oczkiem włóczkę, pobieram, przekładam tylko przez jedno. Uwaga, przez jedno. Pobieram i przekładam przez 3. I teraz zaznaczam sobie tą pierwszą pętelkę, to pierwsze oczko. Jeszcze raz to samo wykonuję w tym samym oczku, czyli znowu narzut. Zobaczcie, wbijam się dokładnie w to samo miejsce. Mam 3 pętelki, pobieram włóczkę, uwaga, tylko przez jedno. Pobieram i przez 3. Następnie omijam oczko jedno, wbijam się w następne, ale nie robię żadnego oczka łańcuszka czy oczka do góry, ponieważ tak naprawdę tutaj wykonaliśmy ten wzór zamiast w tym oczku, tutaj. Czyli jeszcze raz robimy to samo, tylko pomijamy to oczko tutaj. I cały czas będziemy robić praktycznie tak samo, czyli robimy narzut, to nie, pomijam, wbijam się w następne i przerabiam dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli raz i znowu narzut, wbijam się w to same oczko, przekładam przez jedną pętelkę, pobieram, przekładam przez 3. Czyli w każdym oczku, tam gdzie robię ten wzór, wykonuję 2 takie, powiedzmy, powiększone półsłupki. Następnie robię oczko przerwy. 2 powiększone półsłupki, oczko przerwy. Czyli jeszcze raz, zobaczcie. Pomijam sobie tą pętelkę, robię narzut, wbijam się w następne oczko, przekładam włóczkę pod oczkiem, pobieram włóczkę, przekładam przez jedno. Tu jest bardzo ważne, żeby przełożyć tylko przez jedno. Narzut, tym razem przez 3. I zobaczcie, przerabiamy sobie tak cały czas. W zasadzie to jest cały wzór, tylko ja chcę Wam pokazać, jak będzie wyglądało drugi rząd przerobiony tym wzorem. Czyli tak, jedno pomijam, wbijam się w następne i tutaj przerabiam 2. 2 razy to samo. I znowu pomijam, następne. I tutaj jeszcze raz to samo. I znowu narzut, pomijam, wbijam się w następne. Przez jedno, pobieram przez 2. Dokładnie tak samo.
Przerobię sobie tak do tego momentu i zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądała część dalsza. I jestem już tutaj prawie na końcu. Zostało mi do wykonania jeszcze jeden taki wzór, czyli zobaczcie, pomijam to oczko, wbijam się tutaj i robię dokładnie to samo. I teraz prawidłowo powinno Wam zostać jedno oczko tutaj przed i to oczko, które tutaj przerobiliśmy. Natomiast w następnej kolejce wyciągam sobie już ten znacznik, nie wbijam się, bijać się będę tutaj, w tą dziurkę, czyli zobaczcie, robię narzut i wbijam się dosłownie w ten środek i przerabiam wzór. Raz i dwa. I znowu. Raz i dwa. Będzie tutaj delikatne przejście, ale ono się za chwilkę tak naprawdę połączy ze sobą, więc nie będzie tego widać. I znowu. Czyli teraz cały czas pracujemy już tylko tutaj w środku tych naszych przedłużonych słupków. Pod całe oczko. I dokładnie cały czas wykonujemy to samo. Raz, dwa. I znowu narzut. I tutaj. Ok, przerobię sobie kilka takich rzędów. Ok, mam przerobione, słuchajcie, 3 takie rzędy. Chciałam po prostu Wam pokazać, jak to wygląda. Czyli zobaczcie, to są takie bardzo ładne łezki, nie wiem jak to nazwać, kwiatuszki. Ładnie to, dzięki użyciu tego wzoru, ładnie się tutaj eksponuje ta część i tak wygląda to w jasnym kolorku, więc mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Oczywiście u mnie na próbce nie widać tych falowań, aczkolwiek już się zaczynają tworzyć, ponieważ no, jest to za mała liczba oczek, żeby w ogóle stworzyć coś takiego, co wyszło na prawdziwej sukience. Jeśli teraz chodzi, słuchajcie, o zakończenie. Tak jak widzicie, ja mówiłam, pracuję w spirali, więc będziecie mieć tutaj taką różnicę wysokości. Za chwilkę Wam powiem, jak to dokończyć, natomiast ja jeszcze tutaj oczywiście pokazuję Wam, że tak naprawdę ilość tych rzędów jest dowolna. Możecie sobie naprawdę zrobić bardzo długą tą część. Może być ona naprawdę o wiele dłuższa niż tutaj u mnie. Ja zrobiłam sobie tutaj na około 16-17 cm i u mnie ta wysokość wygląda tak, jak po prostu widzieliście na zdjęciach, tak się prezentuje. Natomiast ja z chęcią bym zobaczyła, jakby to wyglądało, gdyby ta część była dłuższa. Mam nadzieję, że ktoś sobie przerobi taką spódniczkę, na przykład w taki sposób, że zakończy wcześniej tą część, która jest mniej prześwitująca, natomiast zrobi sobie dłuższą część tym wzorkiem. Może być spódniczka naprawdę bardzo fajna. Jeśli chodzi natomiast jeszcze o zakończenie, to słuchajcie, kończę przed ostatnim tutaj wykonaniem tego ścieku, czyli mam tutaj raz, dwa, trzy, a tutaj mam raz, dwa. No jest tu jedyny taki moment przejścia w różnicy, ale naprawdę tego tak nie będzie widać. To może być zarówno bok spódnicy, albo tył spódnicy, więc to jest jedyny moment przejścia, gdzie to będzie widoczne, ale myślę, że nie aż tak, żeby się tym przejmować. Natomiast zobaczcie, w ostatnim tutaj tym zrobię sobie trochę niższy wzór, czyli zamiast robić narzutu, po prostu wbiję się tutaj i przyrobię sobie taki zwykły półsłupek. Również przyrobię sobie tutaj półsłupek, natomiast tutaj w tej przestrzeni pomiędzy przerobię sobie oczko ścisłe w taki sposób. Odetnę sobie już włóczkę. Tak, czyli mam tutaj końcówkę włóczki. Następnie wyciągnę sobie szydełko, wbiję się tutaj od tej strony w tą całą przestrzeń i przełożę sobie tutaj tą pętelkę pod. W taki sposób, zobaczcie. A tutaj od tyłu
Zrobię oczko ścisłe. W taki sposób. Cyk. Myślę, że jest to fajny sposób na zakończenie, zobaczcie, spódnicy. Tego w ogóle nie widać. Różnica wysokości się nam naprawdę wyrównała. Ktoś by się musiał doszukiwać z lupą, jak to wygląda. Oczywiście tą włóczkę trzeba sobie tutaj nawlec na igiełka i pochować we wzorze. Najlepiej jakąś grubą, właśnie z grubym oczkiem. I odpowiednio tutaj poziomo pozabezpieczać sobie tą końcóweczkę, wbijając się w dowolne tutaj miejsca. Tak, żeby nie było widać. To jest mój pomysł na spódniczkę. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że wykorzystacie ten wzór do zaprojektowania własnej spódnicy. Tak naprawdę ta kombinacja dwóch wzorów, tak jak Wam powiedziałam, może być użyta w przeróżny sposób. Myślę, że bardzo fajnie będzie wyglądała zarówno ta część dłuższa, więc mam nadzieję, że spróbujecie i zobaczycie, jak prosta jest ta spódnica. Ja już Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się pomysł na spódniczkę podobał. Dajcie znać w komentarzach, kto jest chętny na letnią spódniczkę. Do zobaczenia. Pa!